Dzień dobry. Dzisiaj takie rzeczy na kanale. Dwie nowości, a właściwie trzy, bo jest jeszcze jedna, której ja już nie jestem w stanie złapać w ręce. Takie rzeczy będą dzisiaj na kanale. Zapraszam, nie odchodźcie. Zostańcie ze mną na goleniu. Te rzeczy będą uczestniczyć w dzisiejszym goleniu. Ostatnio prezentowałem Wam tą maszynkę. Zapraszam na dwaostrza.pl. To jest maszynka Rockwell w wersji biały chrom i odbyły się dwa golenia płytką od najwyższej, bo tutaj są trzy płytki, jest 6 ustawień tej maszynki. Odbyły się dwa golenia tą maszynką. Tak wygląda w środku. Proszę po wyjęciu. Ekologicznie, papierowe, taki uchwyt. Ostatnie golenie to była płytka numer 5. Odłożę na bok, bo umywalka może być w zagrożeniu. Tu jest płytka, ostatnie golenie to była płytka numer 5. Dzisiaj będzie płytka numer 4, bo 6 i 5 już była. Numer 4, spójrzcie. Tu jest 4, a z drugiej strony jest 2. Od razu założę żyletki, które były w opakowaniu tego samego producenta. Wyciągam z bibułki. Będzie golenie płytką numer 4. Także w skali agresywności, w cudzysłowiu, to będzie 3. płytka. Proszę. Spójrzcie, zakładam żyletkę, sięgam po płytkę numer 4 i ściągam to wszystko. Proszę. Nic nie sprawdzam, tutaj wszystko się zgadza, wszystko jest równiutko, głowicy osadzona dobrze. Tutaj akurat ta głowica działa tak, że bardzo dobrze trzyma ostrze żyletki. Tutaj nie ma żadnego drgania, nic kompletnie. Ekspozycja, spójrzcie, ekspozycja żyletki wygląda mianowicie tak w tej maszynce. Ładnie błyszczy ten chrom, jasny kolor. Dobre moletowanie. To będzie ta maszynka, która będziemy dzisiaj golić mydło. Mydło od Karola z salem. Takie klimaty. Tutaj jest, proszę Państwa, to jest mydło Nomad Theory, mydło łojowe, ale tutaj jest oprócz łoju też ciekawy skład, przytoczę Wam, bo te składniki, dzisiaj będzie trochę o skórze, o pielęgnacji skóry. Te składniki bardzo dobrze wpływają na jakość skóry naszej. Tutaj mamy masło kokum, masło shea, proszę Państwa. Mamy jojobę, mamy również, proszę Państwa, aminokwasy pochodzące z jedwabiu. Tak, według producenta jest to mydło łojowe, a zapach to jest zapach grzańca, naszego takiego świątecznego grzańca na święta. Taki kolor. I tutaj się wyczuwa, pomarańcze. Łyżeczka. Specjalna łyżeczka do pobierania mydła. Nawiasem mówiąc, dowiedziałem się, że jest to łyżeczka, która ma pochodzenie z Holandii. Została wyprodukowana w Holandii. W mieście, którego tutaj jest nazwa Uithoorn. Uithoorn tutaj jest pod tą koroną holenderskie miasto. I nazwa, taka pamiątkowa łyżka, bardzo ładnie wyglądająca i świetnie nadająca się do pobierania mydła. Wybrałem taką próbeczkę. O, proszę, zobaczcie. Miska, to jest kolejna nowość. Miska od Marcela. Pozwólcie, że wkleję mydło do miski. Miska od Marcela. Taka miseczka, spójrzcie. Półprzezroczysta, widzicie? Wykonana
z mocnego tworzywa. Nie wiem, czy to jest poliwęglan. Takie kolory, taka faktura, popatrzcie. Tak wyglądająca, w jakieś fantastyczne wzory. To wygląda jak z daleka jak jakaś mgławica kraba, patrząc tak na takie ciemne, nocne niebo. I tutaj są też takie drobne elementy, wypustki, jakieś takie cekiny kolorowe, wtopione w dno tej miski. 12 cm średnicy, 5,5 średnio wysokość miski. Taka miska, ja myślę, że to jest poliwęglan. Marcel zapewnił mnie, że przy upadku tej misce się nic złego nie stanie. A jeśli chodzi o właśnie pielęgnację skóry, a to ważne jest, żeby zwilżyć zarost przed goleniem. Zapomniałem, mogłem to zrobić na początku. Dyżurny olejek Trufident Heal. Kilka kropli, bo to jest bardzo wydajna rzecz. Ostatnio na ostatnim filmie pokazywałem Wam, kto nie widział, mydło i olejek od Abesa. Olejek też bardzo dobrze się sprawdził przed tym goleniem, bo zaraz zmiękczony został perfekt. A tutaj ten angielski olejek. I powiem Wam, że pomarańcza to tak samo pachnie pomarańczowo, może mniej wytrawnie niż to mydło, które Wam tutaj przedstawiłem, Nomad Theory. Mydło pachnie, czuje się goździki, pomarańcze. Takie ciasto świąteczne, kochani. Dyżurny pędzelek, semok, no i w misce urabiany. Czekajcie, jak to ją złapać, żeby to Wam dobrze pokazać. Tu jest trochę wyżej, więc złapię tutaj palcem. Kolega Andrzej prosił mnie, żebym trochę naświetlił temat przegolenia, wrastających włosów. Ja już wcześniej trochę powiedziałem na ten temat. Właśnie ważne jest, żeby się nie forsować, żeby tak mocno nie ścinać tych włosów, jeżeli mamy jakieś problemy takie z wrastającymi włosami. Czasami warto zostawić tak, nie golić się tak super perfekcyjnie podskórnie. Dobrze, poprawnie się golić, porządnie i wystarczy. Możemy za dzień bądź dwa, jak odrosną włosy, znowu się ogolić. Producent, czekajcie, sięgnę po to mydło. Producent nazwał to mydło tutaj z Salem Pumpkin Spice. Pumpkin. Taka grafika. Nawet tutaj te dynie są w tej mrocznej, strasznej, prostej grafice pokazane. Takie mydło. Jak dla mnie pachnie ciastem, pachnie piernikiem, takim wytrawnym piernikiem. A mydło wyrabia się mianowicie tak. Proszę Państwa. Miska lekka. Dobrze daje się chwycić. Zobaczcie w ręce. Więc mogę Wam ją pokazać. Jak widać też mydło daje się wyrobić dosyć prosto. Dużo przestrzeni w środku. Nie za dużo, nie za mało. Jak teraz. Proszę, bez szkody dla pędzla. Początkowo myślałem, że to jest szkło, a to jest taki mocny, zdaje mi się, poliwęglan. Może i dobrze, bo przy upadku, tak jak mówi Marcel, nic się złego nie wydarzy z miską, a co ważniejsze, pewnie nic się złego nie wydarzy z umywalką. Bo umywalka troszeczkę więcej kosztuje niż miska. Proszę. Jeszcze trochę. Trzeba goździki. Może trochę cynamonu jeszcze tu wyczuwam.
gorzka pomarańcza, cynamon, goździki i latająca piana. Piana zrobiła się taka majonezowa. Nie jest objętościowo jej dużo, ale za to jest, widzę, że jest taka mocno śliska, mocno mokra. Goliłem się przy tym Rockwellem płytką numer 6, 5. Teraz przyszła pora na płytkę numer, kochani, na płytkę numer 4. Zobaczymy. Jak widzicie, zarost, który mam teraz na sobie zarost, nie jest długi. Więc zobaczymy, jak się sprawdzi przy takim zaroście. Nowa żyletka, zawsze nowa do każdego golenia. Nie używam żyletki dwukrotnie, wielokrotnie, tylko jeden raz. Ok. Takie coś. Zobaczmy. Odnośnie wzrastającego zarostu i problemów skórnych, to jak widzieliście na początku, na wstępie tego filmu pokazałem Wam taki mały podłużny kartonik. Tam jest krem, maść, która się nazywa Kailas. To jest krem, który jest dostępny w 2 ostrza i on ma takie właściwości, kochani. Zdążyłem go już wielokrotnie wypróbować, zwłaszcza na rękach, bo mam taką pracę, że wyschła mi skóra i zdarzy się, że pęknie mi skóra gdzieś na ręce. A ten krem działa jak, kochani, czyni cuda. I ten krem również się nadaje do tego, żeby go użyć po goleniu, bo właściwości, które sobą reprezentuje, jeżeli chodzi o pielęgnację skóry, to jest topowe właściwości są. Niedrogi krem, który naprawdę czyni cuda. A propos, ma taką konsystencję pasty i ja go odłożyłem tutaj, muszę go odłożyć teraz w pobliżu albo na grzejnik. Niech się zagrzeje, dlatego że ciepły lepiej się rozprowadza, lepiej go aplikować, łatwiej można go wycisnąć z tej tubki, w której jest. Krem pochodzący z Indii i tam jest taka roślina miodla indyjska. Miodla indyjska, potocznie zwana też nem, i to jest po prostu mocarz, ta roślinka, jeśli chodzi o pielęgnację skóry. Tam jest tak, że w tym kremie wyciąg, czekajcie, gdzie ja mam tą maszynkę? Tutaj. Wyciąg z olejek sandałowy, tam jest kamfora w tym kremie. Na pękającą skórę działa natychmiast. Możecie mi nie wierzyć, ale naprawdę używałem wielu kremów do tego, żeby właśnie podleczyć skórę na rękach pękającą, a ten, jak zastosowałem, to po prostu mi szczęka opadła. Dlatego tak mówię Wam o tym. I bardzo dobrze działa na wszelkie, na zranienia, na rany, drobne otarcia, na piekącą skórę. Więcej jest w opisie tego kremu, którego tutaj nie będę Wam przytaczał, ale naprawdę, patrzcie jaki krem. Jaka piana. Ale krem wart uwagi, zwłaszcza po goleniu, bo mój subskrybent właśnie cierpi na taką przypadłość, wrastające włosy i to może mu się bardzo przydać, ten krem, naprawdę, na wszelkie takie niedoskonałości skóry. Płytka number 4.
Świeża żyletka, nówka sztuka, nieśmigana. Zobaczymy, pamiętamy, gdzie warto złapać maszynkę, żeby ten balans był jak najlepszy. Ja trzymam tak, w ten sposób. Zobaczymy na płytce numer 4, jak pojedzie. Zarost 1,5 dnia. A propos chorób skóry przy goleniu. Ja nigdy nie spłukuję maszynki w umywalce, w której jest woda. Zawsze spłukuję maszynkę pod bieżącą wodą. Dlatego, żeby mi się maszynka nie oblepiała tym, co przybywa w tej wodzie w umywalce. Ściętym zarostem zawsze spłukuję odrobiną bieżącej wody prosto z wylewki, z kranu. Nie zanurzam maszynki w wodzie z mydlinami. Unikam w ten sposób brudzenia sprzętu, co jest akurat najmniej istotne, ale unikam po prostu używania sprzętu, który jest cały czas coraz bardziej oblepiany tym, co zostało ścięte z twarzy. Proszę bardzo, pierwsze przejście zaliczone. I zapewniam Was, że takie spłukiwanie maszynki nie zużywa wcale więcej wody, niż gdybyśmy nalali do umywalki. Takie dzisiaj klimaty ciepłe, bardziej korzenne. Dyskomfortu na skórze nie ma. Miodła indyjska. Dla chcących spróbować maszynki, Rockwell jak najbardziej może być. Nie jest to Chińczyk, a raczej sprawdzona konstrukcja, bez niespodzianek. Firma już z pewną renomą, która tutaj może nam w pewnym stopniu gwarantować brak jakichś wypadków w czasie golenia. Jak czuję, płytka numer 4 jest mniej skuteczna niż 5, a tym bardziej mniej skuteczna niż płytka numer 6. Ale za to w kwestii komfortu golenia nic tutaj się nie zmienia względem pozostałych płytek. Tak samo banalnie proste golenie. Proszę bardzo.
Jak widzicie, maszynkę nie trzymam jak łopatę, tylko trzymam delikatnie, spójrzcie, w tym miejscu. Balans odbywa się automatycznie sam. Widzicie? Tak to u mnie wygląda golenie i technika trzymania maszynki, która sprawdza mi się od kiedy się golę. Trzecie przejście. O! Piana leci. Dla zainteresowanych wkrótce na kanale pojawią się przybysze z Chin, z Japonii, przepraszam, też Azja. Przybysze z Japonii, piękne brzytwy. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam do odwiedzin. Ostatnie. Stopień do golenia bardzo dobry. Jak widać po odciągnięciu skrzydełka nosa, dojście głowicy do tego miejsca tutaj jest dobre. Widzicie, głowica opiera mi się o palec, a tutaj odbywa się balans maszynki. O, i takie golenie, zarost pewnie odrośnie prędzej, ale za to, Andrzeju, masz tutaj w pewnym stopniu rozwiązanie, jak się fajnie ogolić, a nie zrobić sobie rastających włosów. Proszę. Mydło zmiękczyło mi zarost średnio. Nie czuję, żeby to było jakieś bardzo mocno zmiękczenie zarostu. Jakkolwiek poślizg jest na tyle zmiękczony zarost, że mogłem się ogolić bez przeszkód. Proszę. I teraz spójrzcie, maszynka spłukiwana pod strumieniem wody, jak wygląda. Widzicie tutaj osad z mydła? A tutaj? Gdybym spłukiwał maszynkę wciąż coraz bardziej brudnej wodzie ze ściętymi włosami, z pianą, głowica byłaby oklejona na biało pianą. I też w pewnym stopniu utrudniałoby mi to kolejne przejścia. Tu jeszcze sobie poprawię pod żuchwą. Spójrzcie. Ciężar rączki i tutaj chwyt pod głowicą. To się dzieje samo. To informacja dla malkontentów i marudów. Proszę bardzo. Tak samo. Myślę, że płytka numer 4 dobrze posłużyłaby młodym chłopakom, którzy mają jeszcze miękki zarost, bądź
Jak widać, dobrze nadaje się do golenia zarostu, który jest krótszy. Ale stopień do golenia już nie jest taki dokładny jak w przypadku płytki numer 6 i płytki numer 5, gdzie ekspozycja żyletki jest większa. Tutaj ta ekspozycja jest mniejsza. Poprawne golenie. Jak widzicie, skóra nie jest podrażniona, nie jest przegolona, nie jest okrwawiona. I teraz pokażę Wam, w czym rzecz, jeśli chodzi o tą maść bądź krem Kallas. Ale jeszcze ile zostało tutaj w misce od Marcela? Nie ma nic, a z tej próbki zostało jeszcze tyle mydła. Mydło, jak się okazuje, akurat to takim, chociaż wygląda piana poprawnie, ale w takim stopniu średnim zmiękczyło mi to mydło zarost, co w żadnym stopniu tego mydła nie dyskwalifikuje. Zapach świątecznego ciasta bądź grzańca. Myślę, że krem już się ogrzał. Taka maść. Szerokie spektrum działania. Kallas, maść pochodząca, krem z Indii. I tutaj wspomniałem Wam o miodle indyjskiej. Produkt polecany do skóry łojotokowej, trądzikowej, z przebarwieniami, nadmiernie wysuszoną, pękającą, nadmierne rogowacenie. Łagodzi ukąszenia owadów, otarcia, pogoleniu i depilacji. Właśnie o tym mówiłem. Grzywica, oparzenia, odleżyny i inne. Tak to wygląda i tutaj jest skład. Olej kokosowy, olejek sandałowy i właśnie ta miodla indyjska, o której Wam mówiłem, inaczej nem, inaczej Azadirachta indica. Leaf extract, czyli ekstrakt z liści tej rośliny, który ma skóra nawilżona fajnie po goleniu, która ma takie działanie właśnie kojące. Spójrzcie. Tak to wygląda. Maść 20 gram. Dla mnie to jest odkrycie. Może i dla Was też będzie. Tak wygląda. Prosto, elegancko. Na ideogramach widać już, jakie to ma zastosowanie. I to ma taką postać, spójrzcie. To jest taka gęsta pasta. O, teraz już zrobiła się pod wpływem ciepła. Bardziej płynna. I wiecie co? Ona jest taka, że jak się zastosuje na suchą skórę, ona się wchłania natychmiast. Ułamek sekundy jest wciągnięta. Dlatego, żeby sobie ułatwić i żeby rozprowadzić dobrze na skórze, to ja robię tak. Zwilżam dłoniem i skórę odrobiną wody i dopiero wtedy używam tej maści. Spójrzcie, dosłownie, patrzcie, taką ilość. Tyle. Oj, zaraz by mi to spadło. Taką niedużą ilość. Wystarczy, zapewniam Was. Trzeba to rozetrzeć w dłoniach i szybko wetrzeć w skórę, bo wchłania się natychmiast i za chwilę na skórze nie będzie żadnego uczucia już się wchłonęło. Żadnego uczucia tłustości, nic kompletnie, a skóra będzie maksymalnie nawilżona. No teraz to już jest niebo a ziemia. I ta maść jak się wchłonie, dopiero używam coś po goleniu, bardziej nawet dla zapachu. Świetna rzecz. Nie namawiam, tylko mówię, jak ja to stosuję i jak mi to służy. A co zrobicie, to jest Wasza wola. Floyd, klasyka klasyki. Tutaj również są składniki, które dobrze wpływają na naszą skórę
I to nie są bynajmniej składniki. Tutaj jest kamfora w tej maści i kamfora działa w sposób lekko chłodzący, a jednocześnie tak jakby pobudzała skórę. To jest takie chłodzenie nie pochodzące z mentolu. Ja uwielbiam kamforę, w tej maści jest pewna ilość kamfory. Ten olejek sandałowy zawarty w niej też fajnie pachnie. Tak to wygląda. Dobra. Wróćmy. Olejki eteryczne zawarte w tej wodzie, to jest znana na całym świecie woda. Kiedyś była hiszpańska, teraz jest Włosi to kupili. I tutaj wiecie co? Są takie rzeczy. Tutaj jest rozmaryn, olejek rozmarynowy z tymianku, z lawendy i z szałwi. I te olejki zawarte w tej wodzie również mają bardzo dobry wpływ na naszą skórę, oprócz tego, że fajnie ziołowo pachnie ta woda, klasyczny zapach. Tutaj najbardziej czuć rozmaryn w tej wodzie, jest też w znacznym stopniu tutaj mentor. Odświeżająca woda, kiedyś to było hiszpańskie, teraz są włoskie. Ludovico Martelli, Włochy. Tak wygląda. Bardziej dla nadania sznytu po goleniu niż do dezynfekcji, bo maść swoje zrobiła. 150 ml. O, to się bolało. Nie lubię, jak mi się tak rozlewa mocno. O, na ręce. No i ja myślę, że golenie na kark dla odświeżenia. Golenie kompletne. Zapraszam na 2 ostrza, kończąc już. Zapraszam na kanał kolegi, który w fajny sposób przystępny pokazuje ostrzenie. Linki znajdziecie w opisie filmu. Tymczasem do następnego zobaczenia. Może będzie jakaś kamisori, a może brzytwa zachodnia. Zobaczymy. Na pewno każdy odcinek jest inny i staram się prezentować dzięki Wam, również i dla Was, zawsze coś nowego. Zapraszam, dziękuję za subskrypcję i za komentarze. Trzymajcie się.